Nazywam się Piotr Czaban i witam Was na kanale Czaban robi raban. Miałem opowiadać o muzyce i przyrodzie. Jednak od 2021 roku informuję głównie o kryzysie humanitarnym, który nadal trwa. I dzieje się tu, gdzie mieszkam, czyli na Podlasiu, na pograniczu polsko-białoruskim. Czasami poruszam też inne, ważne dla mnie tematy. Wszystkie moje publikacje powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli uważasz, że to, co robię, jest ważne, dołącz do tego grona. Z kolei stawiając mi wirtualną kawę na portalach Subpi i Buy Coffee, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Piotr Czaban, program Czaban robi raban na żywo. Witam wszystkich widzów na kanałach rabanowych, na YouTubie i na Facebooku. Dzisiaj będziemy szukali odpowiedzi na pytanie, czy kryzys humanitarny, który trwa na pograniczu polsko-białoruskim od 2021 roku już się zakończył, bo takie sygnały o tym, że Łukaszenka zabiera migrantów, uchodźców z pogranicza i wiezie gdzieś w głąb Rosji, słyszymy od m.in. Straży Granicznej. Też tego typu komunikaty gdzieś docierają do nas ze źródeł rządowych. Czy rzeczywiście jest tak, że Łukaszenka przed wyborami prezydenckimi na Białorusi chce zaprowadzić stabilizację w swoim reżimowym państwie i tutaj mu już ci cudzoziemcy nie są potrzebni? Patrząc tylko na statystyki, na wpisy Straży Granicznej z ostatnich dni, z początku stycznia, widać, że jednak ten kryzys na granicy aż tak bardzo się nie uspokoił. W jednym dniu tylko odnotowano nawet 30 takich przejść, a generalnie śledząc wpisy Straży Granicznej widać, że od kilku do kilkunastu przejść nielegalnych dziennie Straż Graniczna odnotowuje. Ratownicy humanitarni otrzymują mniej sygnałów niż zazwyczaj, jeżeli chodzi rzeczywiście o prośbę o pomoc z lasu, ale co się dzieje na legalnym przejściu w Terespolu, gdzie zazwyczaj, jedynym legalnym, gdzie zazwyczaj kierujemy tych wszystkich ludzi, którzy są gdzieś tutaj w lesie, gdzie słyszymy cały czas powtarzane hasła, niech idą na legalne przejścia. Co dzieje się na tym jedynym legalnym, dostępnym przejściu w Terespolu i co się dzieje w samej Białorusi? Czy tak jest rzeczywiście, że ci wszyscy ludzie, którzy byli tutaj na pograniczu po stronie białoruskiej, są wywożeni do Rosji, czy może jest inaczej? O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z dziewczynami, z Zosią i Gosią, z Gosią Rycharską, ta pośrodku, kobieta, i tutaj po waszej prawej stronie ekranu Zosia Krasnowolska. Obydwie dziewczyny od lat pomagają tym, którzy są głównie też po białoruskiej stronie, pomagają jako Hope and Humanity Poland. Witam dziewczyny, wiem, że jesteście niesamowicie zmęczone, o czym za moment też powiecie dlaczego, skąd się bierze to zmęczenie. Nie zabieram zbyt długo już wam czasu. Gosiu, zaczniemy od ciebie. Opowiedz, jak wygląda sytuacja na przejściu granicznym w Terespolu. No, w ostatnich dniach wygląda znowu bardzo źle. Nasza działalność jakby w celu pomocy najbardziej wrażliwym osobom w najgorszym stanie w ostatnich miesiącach zrobiła się dość intensywna. I przez jakiś czas te grupy, które zgłaszały się na przejściu granicznym z prośbą o ochronę, zostały wpuszczane. Oczywiście za każdym razem, kiedy taka grupa osób, którą znamy, o której wiemy, dlaczego szuka bezpieczeństwa, którą żeśmy sprawdziły i, mówiąc brzydko, też wybrały, ponieważ mamy bardzo, bardzo dużo zgłoszeń osób, które chciałyby dostać szansę składania wniosków w Terespolu z naszą pomocą. I za każdym razem, gdy taka grupa jest gotowa, my informujemy Straż Graniczną, kim są te osoby, wysyłamy też historię tych osób, dokumenty. To wszystko jest dostępne z wyprzedzeniem. I w ostatnich dniach, ale też w poprzednim tygodniu, tak? W poprzednim tygodniu też była taka sytuacja, kiedy rodzina z Sudanu i dwóch pojedynczych chłopaków zostali wypchnięci
na przejściu, mimo tego, że prosili o ochronę. No, wczoraj wydarzyło się to ponownie dla 6-osobowej grupy, 4 kobiet, 2 mężczyzn. Zostali wszyscy wypchnięci wczoraj. Dziś udało im się wrócić, tylko dlatego, że kolejka jest bardzo teraz krótka. Przez wiele dni była potwornie długa, teraz to się jakoś już zmniejszyło i jakby samochód może dość szybko się dostać. Dziś pojechali po raz drugi. Myśmy wierzyli, że po wczorajszych działaniach, zgłoszeniach, zawiadomieniach, próbach o interwencję, wyjaśnieniach, oni zostaną dzisiaj usłyszeni. To się nie stało. Stało się coś nieoczekiwanego. 2 osoby z tej grupy 6-osobowej zostały wpuszczone, a 4 zawrócone. I wśród tych 4 osób mamy dziewczyny, które były torturowane w kraju pochodzenia, i mamy 2 uchodźców z kraju wojny, którzy też mają doświadczenie przemocy, tortur, przemocy seksualnej. I te 4 osoby zostały siłowo, tak samo jak wczoraj. W ogóle wczoraj to, co oni opowiadali, co się tam działo, to było straszne, tak? Bo jak została podjęta decyzja już o tym, że mają zawracać po serii przesłuchań, to było zrobione dość brutalnie. Tak? Oni błagali, prosili, klęczeli, prosili na kolanach o to, żeby ich zostawić. Straż Graniczna ich wywlekła na tych kolanach, wcisnęła do samochodu i kazała zawracać. Więc było to dramatyczne. Oni do nas dzwonili, płakali, dziewczyny płakały. Jeden z chłopaków po prostu tak łukał, że serce się po prostu krajało, dlaczego są wypychani. I dzisiaj ta sytuacja się powtórzyła dla 4 z nich i powtórzyła się nie raz, tak? Bo jeszcze wydarzyło się coś w sumie niestandardowego, że gdy wrócili na białoruskie przejście, to kierowca poprosił, żeby mogli jechać jeszcze raz, żeby nie byli odprawiani, tak, żeby nie były te wszystkie papierkowe roboty, po których osoby już muszą po prostu wracać i są ostatnio najczęściej odprowadzane po prostu przez policję i pilnowane, żeby wsiadły w pociąg, żeby im pozwolono jeszcze raz jechać na most i oni pojechali po raz 3 prosić o ochronę. Nadmienię, że my o tym wszystkim informujemy Straż Graniczną. Janka Ochojska dzwoniła też do głów Straży Granicznej. Daria wysyłała zawiadomienia. Wiadomo było, że te osoby jadą po raz 4 i po raz 3 i po raz 3 zostały wypchnięte. I te zdjęcia, które przed momentem mogli nasi widzowie zobaczyć, właśnie pochodzą od tych ludzi, o których opowiadasz. Też tam zamieściłaś screeny rozmów z nimi na swojej stronie, na Facebooku. To rzeczywiście trudne jest do zrozumienia, ale też powiedziałaś, że są przypadki, gdzie Straż Graniczna przyjmuje te wnioski, przyjmuje tych ludzi na tym przejściu w Terespolu. Co się takiego dzieje? Jak sądzisz, jaki jest system przyjmowania jednych, odrzucania drugich? Przecież też robiliśmy program kilka miesięcy temu, kilkugodzinny, o historii, o rodzinie Afgańczyków, którzy byli wyrzuceni, a później pod wpływem waszego działania, też takiej naszej medialnej presji, informowania świata o tym, co się tam dzieje, ci ludzie zostali przepuszczeni. Czy to za każdym razem trzeba po prostu drzeć szaty, mocno i głośno mówić o tym, co tam się dzieje, żeby te wnioski były przyjmowane, żeby ci ludzie nie byli wypychani do Białorusi? Nie za każdym. Właśnie o to chodzi, że nikt nie wie, jakie są zasady. Tych zasad prawdopodobnie nie ma. My po tym roku, i w sumie patrzę tutaj na statystyki, to nie wiem jak liczyć, dzisiaj te 3 przejścia, to już będzie ponad 50 podejść. Tak liczę jakby każde podejście, które jest, również te zawrotki. Staramy się zrozumieć. Byłoby fajnie rozumieć, jakie są zasady tej ruletki, ale wygląda, że to jest ruletka i że jakby obstawiamy, i dzisiaj to też było widać, że najważniejszą
najważniejszym czynnikiem wpływającym na efekt jest to, kto jest na zmianie. Kto jest kierownikiem zmiany. Dziś była taka kobieta, której podobno się wszyscy tam boją. I może to, tak? Chociaż byłoby to bardzo alarmujące, bo to oznaczałoby, że po pierwsze dowództwo Straży Granicznej Terespol pozwala na to, żeby była ruletka. I albo ich to po prostu zupełnie nie obchodzi, co tam się dzieje, albo mają zgodę na to, żeby funkcjonariusze sami decydowali, kogo wpuszczą z uśmiechem. Takie sytuacje też były, że ludzie wchodzili w 15 minut, tak? Po prostu nie zdążyłam sobie kawy zrobić. Oni już byli w kolejce po prostu do odprawy celnej. I to, co mówisz o Terespolu, to też tego doświadczyliśmy tutaj na pograniczu, przy Zielonej Granicy, gdzie jedna placówka Straży Granicznej postępuje podobnie jak ta dzisiejsza zmiana w Terespolu, a inni strażnicy graniczni po prostu przyjmują te wnioski i jeszcze dopytają, czy nie pomóc, czy wezwać lekarza. Także to jest rzeczywiście tak, jak mówisz. Wszystko zależy od człowieka, od tego, kto jest na zmianie. Ale jeszcze mam taką jedną uwagę, no bo dzisiejsza sytuacja była zupełnie inna niż to, co się działo przez cały rok. Jeszcze nie było tak źle. Jeszcze nie było takiej skali kłamstwa i bezprawia. Jeszcze nie było tak, że raz po raz rzecznik prasowy mówi, że przyjechali drugi raz i też nie prosili o ochronę. Przyjechali trzeci raz i nie prosili o ochronę i to jest powód. I to jest po prostu bezczelne. To jest zdumiewające i bezczelne. I my niestety, ja mam takie podejrzenie, że to jest jakiś rodzaj wiadomości do nas, żebyśmy się po prostu z tego Terespola usunęły, żebyśmy dał spokój. Ponieważ dzisiaj na przykład te osoby powiedziały, niech Polska was tu nie chce. Za trzecim razem jak podchodzili od którejś osób, w Polsce was tu nie chcą. Dokładnie to samo przekazywali ludzie, którzy byli w placówkach Straży Granicznej tutaj. Takie same słowa. Tak, że niech jeżdżą Taczykowie, niech jeżdżą Czeczeni, ale nie czarni. Tak, jest ten powalający rasizm, jeżeli mogę coś dodać. To jest ruletka, ale ruletka zdecydowanie zależy od koloru skóry. I jeżeli ktoś pochodzi z kraju afrykańskiego, ma dużo niższe szanse. I skala tego rasizmu jest dla mnie po prostu powalająca. I z tym spotykają się właśnie, z takim prześladowaniem, spotykają się kierowcy, którzy tym osobom pomagają. I jest to niewyobrażalne w roku 2025. Czyli już ta pierwsza odpowiedź, jakby częściowa na pytanie, które postawiliśmy na początku programu, gdzie są ci uchodźcy, imigranci z pogranicza, czy zostali wywiezieni w głąb Rosji, nawet po tej sytuacji z Terespola okazuje się, że jeżeli ktoś gdzieś miał zostać wywieziony, to nie wszyscy. To są ludzie, którzy wciąż proszą Polskę o ochronę międzynarodową. I teraz przejdźmy może do tego drugiego pytania, które postawiliśmy. Gdzie są ci ludzie po tej stronie białoruskiej? Zosiu, ty jesteś w ciągłym kontakcie z ludźmi, którzy piszą do ciebie, też ze strony białoruskiej. Jaka to jest skala? Czy potwierdzasz te informacje, które dobiegają do nas z tych oficjalnych, rządowych instytucji, że Łukaszenka zabrał migrantów i uchodźców z lasu po białoruskiej stronie i wywiózł ich do Rosji? To znaczy, nie zgadzam się z tym twierdzeniem. Oczywiście zdarza się, że ludzie, którzy są aresztowani w czasie nalotów w Mińsku, następnie są wywożeni pod granicę rosyjską do lasu i również 2 z osób, którym dzisiaj odmówiono prawa do złożenia wniosków w Terespolu, miało takie doświadczenia. I niektórzy z tych ludzi później są wypychani dalej do Rosji i też mamy taki przypadek, że człowiek został następnie w Rosji aresztowany, jest w więzieniu i próbują go zmusić do zgody na udział w wojnie w Ukrainie. Natomiast jest tak, że ludzie po prostu chowają się w Mińsku, tak? Trwają bardzo intensywne naloty i wygląda na to, że władze białoruskie próbują pozbyć się jak najwięcej uchodźców przed wyborami i przeczesują mieszkania, gdzie wiedzą na przykład, że mieszkają studenci zagraniczni, bo tych studentów jest w Białorusi sporo,
i szukają, czy jest tam na przykład ktoś bez papierów, tak? Więc to się dzieje, natomiast tam cały czas są ludzie, którzy tkwią w Białorusi nawet od 2 lat. Rozmawiałam wczoraj z dziewczyną z Somalii, która tkwi tam od ponad 2 lat, która była w Polsce i na polskiej granicy wielokrotnie, była wielokrotnie wypychana, bardzo brutalnie, której zdjęcia mamy spod polskiego muru, gdzie stała de facto na terytorium Polski, prosząc o azyl. I te osoby nadal tam są. Są osoby, które cierpią od bardzo, bardzo dawna i osoby, które są już teraz naprawdę w najgorszym stanie. Mamy ludzi z zaawansowaną gruźlicą, ludzi z połamanymi nogami, z takimi urazami, które nigdy się nie zaleczyły, ponieważ nie miały te osoby leczenia zapewnionego, odpowiedniego na Białorusi. Mamy osoby, które są w bardzo złym stanie psychicznym, które mają próby samobójcze, więc to nie jest tak, że ci ludzie gdzieś zniknęli. Ja sama jestem w tym momencie przerażona skalą potrzeb i tym, ile osób się ze mną kontaktuje. Ja w tej chwili dostaję średnio wiadomość z nowego numeru co 30 sekund z prośbą o pomoc. Więc i są to osoby, które często właśnie wylądowały na ulicy, kobiety, które były wykorzystywane seksualnie. To jest bardzo poważny problem, który teraz skala tego problemu jest olbrzymia. To znaczy są osoby, które po prostu nie mają żadnego wsparcia ze strony rodziny i kobiety, nawet miałam jeden przypadek kobiety, która mieszkała na ulicy i zajmowała się pracą seksualną w zamian za jedzenie, nawet nie w zamian za pieniądze. Więc to są naprawdę absolutnie dramatyczne sytuacje, w których ci ludzie się znajdują. No, dodajmy, bo tutaj powiedziałaś właśnie o tym wykorzystywaniu seksualnym kobiet, cudzoziemek, które nie otrzymały ochrony w Polsce. Białorusini chcą się ich pozbyć za wszelką cenę. One próbują przetrwać, chowają się gdzieś tam w Mińsku przed deportacjami, przed wyrzuceniem do rosyjskiego lasu teraz. Ale wczoraj ja otrzymałem wiadomość od chłopaka, przekazałem tę wiadomość Gosi. On jest w Mińsku i też podobnie prosi o pomoc i on tutaj, jeżeli chodzi o te seksualne przypadki, on z kolei jako mężczyzna mówił, że też ktoś, tak, jakaś kobieta go chce wykorzystać w ten sposób, a szantażując, że jeżeli nie spełni zachcianek, no to zgłosi go białoruskim służbom. Znaczy, ludzie po prostu są wykorzystywani na wszystkie możliwe sposoby, tak? Znajdują się tam też nieletni, którzy uciekli z krajów pochodzenia, ponieważ rodziny próbowały przynajmniej uratować jedno dziecko przed wojną i potem te dzieci znajdują się same i bez żadnego wsparcia. Bardzo często te dzieci, zawsze jest dyskurs o tym, że uchodźcy kłamią co do swojego wieku i że udają, że są młodsi, a ja właśnie mam wręcz przeciwną sytuację, gdzie wiele dzieci podróżuje z dokumentami wydanymi na dorosłe osoby, żeby móc podróżować samodzielnie. I potem są na przykład 15-16-letnie dzieciaki, które są zupełnie same, otoczone przez dorosłych, którzy im robią krzywdę. I ta krzywda może ich spotkać z każdej strony, ze strony przemytników, może też spotkać się ze strony innych uchodźców i ze strony Białorusinów. Tak? Ostatnio miałyśmy taką sytuację, gdzie był nalot w mieszkaniu, gdzie były 2 młode kobiety, które i tak są już właśnie, też mają doświadczenie tortur i przemocy seksualnej w kraju pochodzenia i białoruscy policjanci próbowali je zgwałcić i ukradli również im wszystkie pieniądze, które miały. Więc ci ludzie są narażeni na po prostu najgorsze wykorzystywanie i są niezwykle podatni na krzywdę. I rozmawiałam też, jest wiele osób LGBT, które uciekają przed prześladowaniami w krajach pochodzenia, które są w absolutnej desperacji i to jest po prostu niekończąca się studnia rozpaczy. Nie wiem w ogóle, jak to inaczej określić, bo próbowałam ostatnio spisać przypadki, o których wiem i nikt z tych osób nie ma nietraumatycznej historii obrażeń. To są też przypadki udokumentowane. To nie jest tak, że ludzie tutaj coś ściemniają, a jeśli chodzi o przemoc seksualną, ja wiem, że ludzie bardzo lubią podkreślać, że kobiety na ten temat kłamią, ale nie sądzę. To znaczy to, jak jest mi to opowiadane, jest absolutnie przejmujące i łamie serce i tak, więc no, jest to naprawdę tragiczna sytuacja i ja w tym momencie staram się pomagać ludziom, na przykład jeżeli ktoś jest na ulicy, kontaktuję ich z innymi uchodźcami, którzy jeszcze mają jakieś w miarę bezpieczne mieszkanie, żeby ich do siebie wzięli. Widzę, w jakim stanie są ci ludzie, bo potem widzę ich zdjęcia, gdzie przychodzą ludzie w podartych, brudnych ubraniach z odmrożonymi stopami. Mamy ludzi, którzy nie mają lekarstw na serce, nie mają na przykład insuliny.
Więc miałam młodą dziewczynę z Somalii dzisiaj w Mogilewie, której Polacy odebrali w lesie insulinę, co już jest po prostu taką podłością, że nie mogę sobie specjalnie nic gorszego wyobrazić. No i ona miała kryzys, ponieważ miała bardzo wysoki cukier, a strasznie bała się iść do szpitala, że ją aresztują. Więc ludzie też muszą podejmować takie decyzje, czy umieram tutaj, bo nie mam insuliny, czy ryzykuję pójść do szpitala i być deportowana. Jak pomagacie tym ludziom? Co można zrobić, żeby nie będąc na tej Białorusi, ale wiedząc i będąc w kontakcie z tymi, którzy potrzebują tej pomocy, jakim właśnie takiego wsparcia udzielić? Na czym polegają, dziewczyny, wasze działania pomocowe po tamtej stronie? No właśnie staramy się łączyć osoby w potrzebie z innymi osobami. Tam, gdzie jest to możliwe, staramy się ludziom załatwiać zakupy. W kilku przypadkach opłacamy bezpieczne schronienie, natomiast nie jest to łatwe, ponieważ za każdym razem, kiedy prosimy publicznie o wsparcie, nasze zrzutki są natychmiast blokowane. Więc ja na przykład mam takie doświadczenie, że moja ostatnia zrzutka była odblokowana po 4 miesiącach i po 2 tygodniach, w momencie, kiedy została opublikowana, natychmiast została zablokowana. Więc jest to bardzo trudne. I w dużym stopniu polegamy teraz na solidarności między ludźmi, która jest bardzo przejmująca, ponieważ ludzie sami się znajdują w bardzo ciężkich sytuacjach, ale na przykład wezmą kogoś z ulicy, nakarmią tym, co mają i ogrzeją. Więc tak to wygląda i staramy się też ludziom załatwiać pomoc medyczną, co nie jest proste, bo lekarze za pomoc uchodźcom też mogą ich spotkać bardzo poważne konsekwencje. Czyli powtórzmy, te zrzutki, które prowadzicie jako Hope and Humanity Poland, gdzie pieniądze, które tam trafiają, są przeznaczane na tę pomoc po białoruskiej stronie, bo zdalnie można kupić komuś jedzenie, tak jak w Polsce, prawda? Czy na dowóz, czy przesłać jakieś wsparcie komuś, jeżeli ktoś na przykład potrzebuje lekarstwa, czy musi opłacić lekarza na Białorusi, ma taką potrzebę, a nie ma pieniędzy i to wy, dziewczyny, robicie zdalnie. W taki sposób udzielacie tej pomocy. Tak, to znaczy można nadal robić zakupy online na Białorusi. Białoruskie sklepy są pełne zarówno polskich, jak i zachodnich produktów swoją drogą. Tak a propos tego, jak bardzo jest to nam wrogi reżim, jest cały czas kwitnie handel z Białorusią i tak, jak najbardziej można zrobić zakupy online, albo można poprosić, jest jeszcze parę osób, które nie boją się pomagać. Natomiast nie jest to proste. Jeżeli teraz podam adres jakiejkolwiek aktywnej zrzutki. Tak? No właśnie, i wiedząc o tym, ile robicie, dziewczyny, i jak bardzo jesteście przemęczone tym wszystkim, no bo ta pomoc, drodzy widzowie, opiera się i słuchacze, opiera się na w zasadzie Gosi i Zosi, ta pomoc po stronie białoruskiej. I słyszymy też o tym, że te zrzutki, to jedyne źródło, z którego można finansować taką pomoc, często jest blokowane. Co można zrobić? Jak to ogarnąć, żeby te pieniądze wpłacane przez ludzi, którzy was też chcą w ten sposób wesprzeć, nie były blokowane? Czy może jakaś fundacja mogłaby, nie wiem, przejąć to i oficjalnie was wesprzeć, wypłacać te datki ludzi, które są dedykowane tylko właśnie na te potrzeby po białoruskiej stronie? No, problem polega na tym, jeszcze za zakupy można mieć rachunki, natomiast nikt nam nie wystawi rachunku za ukrywanie kogoś u siebie w domu, tak? Bo grozi za to Białorusinom 8 lat więzienia. Albo jeżeli ktoś jest studentem międzynarodowym, to grozi za to natychmiastowe wyrzucenie ze studiów i deportacja, więc to jest najtrudniejszy element, bo to jest najdroższy element pomocy. Ale oczywiście, gdyby ktoś zechciał robić zamiast nas te zakupy online na Białorusi, to byłabym bardzo wdzięczna. Gosiu? Ja chciałam tutaj dodać, że to jest w ogóle, wiesz, to jest dobrze zadane pytanie, Piotrek, aczkolwiek no generalnie nasze doświadczenie od początku naszej działalności, czyli już 4. rok, jest takie, że po prostu nikt nie chce nic robić na Białorusi. Tak? Żadna organizacja polska nigdy nie chciała w tym finansowo uczestniczyć, ponieważ są sankcje i nie wolno. Nie udało nam się nigdy założyć międzynarodowej zrzutki, chociaż liczyłyśmy na to, że być może, no nie wiem, rodziny, przyjaciele, diaspora, cokolwiek, inne organizacje pomagające uchodźcom w innych krajach również czasem mogłyby nas popromować. Nie ma takiej możliwości, ponieważ jest to Białoruś
I tak naprawdę to, z czego nasza działalność teraz, jakby na czym to polega, tak? To są te nieszczęsne zrzutki, które teraz, szczególnie za nowej władzy, są po prostu naprawdę masakrowane od razu. Od razu. Wcześniej no, też nie wzbudzałyśmy jakiegoś entuzjazmu i sympatii, no powiedzmy sobie szczerze. Natomiast gdzieś to sobie tam działało, tak? Kiedy prosiłyśmy o wpłatę, kiedy było bardzo trudno, kiedy był jakiś szczególnie dramatyczny przypadek i prosiłyśmy o to publicznie, to byliśmy w stanie trochę więcej tych pieniędzy zebrać i działać. I nie byłyśmy tak traktowane. Tak? Teraz naprawdę zajęło to dzień. Tak? Zosia odblokowała swoją zrzutkę, ona sobie tam trochę podziałała. Sytuacja finansowa naszych działań jest bardzo trudna właśnie dlatego, że zaczęłyśmy z powrotem wynajmować pokoje dla tych bezdomnych osób, dla po prostu kilku kobiet, nastolatka i mamy z maleńkim dzieckiem. To wymaga, no jak na naszą skalę działania, dużych środków i no jakby pewności, że mamy te środki, tak? Że jesteśmy w stanie zapłacić miesiąc w miesiąc za te pokoje. Opublikowałam u siebie i następnego dnia już tej zrzutki nie było. Ona już była zablokowana. Więc nie wiem, jeżeli ktoś z Państwa miałby pomysł, tak? Właśnie taki, żeby wziąć jakieś działanie typu zrobienie, to nie jest trudne. No to są to jak zakupy we Frisco, tak? Tylko że po rosyjsku są napisy, ale jest też tłumaczenie. Jeżeli ktoś chciałby to zrobić, jeżeli jakakolwiek organizacja chciałaby pomóc nam finansowo, to ta pomoc mogłaby być większa. My robimy to na maleńką skalę, ponieważ każda jedna rzecz jest bardzo droga. Mogłybyśmy pomagać większej ilości osób, tak? Mogłybyśmy więcej osób wyposażyć w jedzenie, albo no z tym wynajmem to już nie chciałyśmy tego robić, ale nie chciałyśmy, ale jak trzeba, to zrobiłyśmy. No to tak to wygląda. Tylko nie mamy na to środków. I nieustannie jest tak, że jest jakaś dramatyczna sytuacja i zakładamy z własnych pieniędzy. Licząc, że to się potem uzbiera i jakoś to sobie rozliczymy. No ale powiedzmy sobie szczerze, że w 4. roku działania nasze oszczędności nie są już takie zasobne i elastyczność naszego portfela jest raczej, powiedziałabym, skrajnie niska. Więc zwyczajnie się tak nie da. No. Czy ten link do zrzutki, którą podajecie na Facebooku, on jest aktualny? Działa? Tam można wpłacać? Aktualny, ale zablokowany. Nie jest zablokowana. Może jeszcze coś powiem o konsekwencjach tego, co się dzieje, kiedy są blokowane nasze zrzutki. Ostatnio napisał do mnie chłopak z Sudanu, bodajże 17-letni, który spał w parku i ukrywał się w czasie dnia w jakimś tunelu, a w nocy przychodziła do niego jakaś miejscowa pani, która dawała mu zupę. I ten chłopiec był chyba od 3 tygodni bezdomny i bardzo prosił o pomoc. I ja nie byłam w stanie zapłacić za jego pokój. Udało mi się znaleźć innych uchodźców, u których mógł przenocować. I on najpierw był bardzo szczęśliwy, że ma wreszcie ciepłe miejsce do spania. Następnie w tym mieszkaniu był nalot. Wszyscy zostali wywiezieni do lasu pod Rosję, a on został pobity do nieprzytomności i teraz ma ciężkie obrażenia nogi. Więc takie są konsekwencje tego, że nie można kogoś wziąć w bezpieczne miejsce. I to ma bardzo realny wpływ na życie ludzi i to, że ktoś nie otrzyma tej pomocy, może się skończyć naprawdę tragicznie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, ale jeżeli mamy bezdomne kobiety i nastolatków, to już jest absolutna konieczność, tak? To jeszcze może tym widzom i słuchaczom, którzy nie do końca może są zorientowani, dlaczego udzielanie pomocy, czyli to, co robicie po stronie białoruskiej, jest wyjątkowo nie wiem, niebezpieczne, nawet jak to się robi zdalnie, to chciałbym wszystkim wyjaśnić, że dlatego organizacje, aktywiści, ratownicy rezygnują z udzielania pomocy po tamtej stronie, ponieważ bardzo łatwo, robiąc to, można być posądzonym o współpracę z białoruskimi służbami. I to jest taki paradoks, gdzie żeby tej pomocy udzielić, trzeba te białoruskie służby obejść. Jeżeli jakiś Białorusin zgodzi się na wsparcie, gdzieś jakiś zwykły mieszkaniec, żeby kogoś przyjąć, żeby komuś podać kromkę chleba, czy schować go przed nalotem KGB, to taki Białorusin, on ryzykuje swoim życiem w państwie reżimowym.
Też chcę dodać, żeby była jasność, że dziewczyny z Hope and Humanity Poland, dziewczyny Zosia i Gosia, te, które widzicie, nawet często w środowisku aktywistycznym po polskiej stronie, no niestety, ale nie były darzone zaufaniem właśnie z tego względu, że udzielają pomocy tym, o których teraz mówią, którzy są gdzieś tam po białoruskiej stronie. To jest wyjątkowo trudne. To, co robi Gosia z Zosią, wyjątkowo niebezpieczne. Łatwo się narazić na pomówienia, na kłamstwa. Stąd też te blokowanie zrzutki. Jestem przekonany, bo to może jest jakaś dziwna, podejrzana działalność. A tak naprawdę to, co robią dziewczyny, no to jest niezwykłe. I pamiętam, Gosiu, też twoją wiadomość sprzed chyba kilku tygodni, gdzie mówiłeś, że jeżeli uda się wspólnie ze Strażą Graniczną prowadzić prawo na tym przejściu w Terespolu, to dzięki temu można by było zamknąć ten nielegalny szlak przez polskie i białoruskie lasy, kierując ludzi właśnie do Terespola, na przejście graniczne, gdzie te wnioski byłyby przejmowane, tych cierpień, tych pociętych ludzi koncentryną, pogryzionych przez białoruskie psy, pobitych przez ludzi z różnych stron granicy, nie byłoby, gdyby te przejścia działały. Też już mówiąc szerzej, gdyby polskie konsulaty w różnych tych państwach działały tak, jak powinny. Dobrze mówię? Tak, ja może tutaj dodam, bo to rzeczywiście jest coś, co my zauważyłyśmy i też słyszymy to naprawdę wielokrotnie. Moment, w którym ta pomoc z Terespolem osiągnęła jakąś taką regularność i trochę większą skalę. Mówiąc o większej skali, tak, to jeszcze żebyśmy sobie wyobrazili, co to znaczy większa skala. Do dziś pomogłyśmy, no oczywiście nie same, tylko z innymi osobami, 165 osobom. Na przejściu w Terespolu. Osobom. Tak, przez rok w 37-milionowym kraju. Co to jest za liczba? I początkowo to były jakieś pojedyncze grupy, raz na miesiąc, nawet w niektórych miesiącach nie było nikogo. Teraz, ze względu na wybory na Białorusi i ten ogromny po prostu strach, który ludzie mają i realne zagrożenie. I chciałabym jeszcze, przepraszam, zrobię taki mały skok w bok z tematem, a potem wrócę. Odnośnie tych informacji po prostu trochę się łapię za głowę, po prostu jakie można opowiadać historie o tym szlaku i o Białorusi. W sensie, ja rozumiem, że to jest wszystko politycznie smaczne i dobrze to wykorzystywać. Tylko informacja o tym, że Białoruś wysyła ludzi na granicę z Rosją, to się zaczęło intensywnie od lata. Nie teraz. Teraz może komuś do czegoś jest to potrzebne. Natomiast mniej więcej tak czerwiec, lipiec myśmy zaczęły mieć takie informacje, że ludzie są wywożeni do lasu rosyjskiego. Miałyśmy takie, nie wiem, relacje, ktoś jedzie, kogoś wyrzucili pod Pskowem, a kogoś dowieźli do Moskwy, a tutaj zostawili, już im się nie chciało, przed rzeką są jeszcze na Białorusi. Jakieś takie absurdalne ruchy i to już jest bardzo intensywne od tamtego momentu. I jeszcze chciałabym powiedzieć, że w ogóle cała ta narracja o tym, że Białoruś tych ludzi tak ściąga i tak nam ich tutaj wysyła i tak nas chce po prostu zadeptać nimi, no ona przestała być prawdą 2,5 roku temu. I ktoś, kto przyjeżdża na Białoruś, nie jest tam bezpieczny. Dopóki ma jeszcze wizę, teraz jest dość dużo tych studentów afrykańskich, dopóki ta wiza jest aktywna, jest bezpieczny, ale te wizy przestają być aktywne, ponieważ ci ludzie są wysyłani, często okradani, oszukiwani, dają jakieś ogromne pieniądze tym pośrednikom, a potem się okazuje, że te studia wcale nie są opłacone i żeby na nich zostać, musieliby wytrzasnąć kolejne $1000. Druga rzecz jest taka, że jeżeli spróbują iść do lasu, uniwersytety od razu ich wypisują, te wizy studenckie są kończone, więc Białoruś nie chce tych ludzi. Taka jest prawda. I można sobie po prostu opowiadać historię o tym, że ten Łukaszenka ich tam po prostu wszystkich trzyma, hoduje i na nas naśle, ale to nie jest prawda, bo ci ludzie nie są chciani na Białorusi i nie są tam bezpieczni. I teraz wracając jeszcze do tego, co mówiłam wcześniej. Próbujemy pomóc
no, dla nas jak największej liczbie osób, ale no, co to jest największa liczba osób? To jest, no nie wiem, kilkanaście osób tygodniowo. To już jest dla nas ogromny, potworny wysiłek, żeby pomóc powiedzmy 2 albo 3 grupom w tygodniu. Natomiast informacja o tym, że to jest możliwe, jak każda informacja ważna czy interesująca dla ludzi w drodze na Białorusi, rozeszła się i rozchodzi się błyskawicznie. Wszyscy już wiedzą, że jest coś takiego jak Terespol. Bardzo wiele ludzi mówi nam, że będzie czekało do skutku, aż im pomożemy i nigdy nie pójdzie do lasu. My na liście osób z najdramatyczniejszymi przypadkami mamy na pewno ponad 100 osób, a pisze do nas, piszą grube setki. Nawet nie jesteśmy w stanie z Zosią tego policzyć. To, co powiedziała Zosia na początku, że co 30 sekund nowy numer, to osiągnęło taką skalę. To pokazuje również, że cały szlak się zmienił. Ja nie będę tutaj, i to nie jest przesada, ponieważ osoby, które znam, które są dłużej na Białorusi, mówią o tym, że właściwie wszyscy o tym mówią, wszyscy by tego chcieli, wszyscy się zastanawiają, no niestety łącznie z siatkami przemytniczymi, jak to zrobić, jak na tym zarobić, jak tutaj ludzi wysłać, jak nas wykorzystać, jak nam kogoś podłożyć i na tym zarobić. To jest ta czarna strona, ale dość oczywista. Tak można się było tylko spodziewać, ponieważ nikt nie chce umierać w lesie. I jeżeli ludzie są w stanie płacić za przejście w lesie $7,000, $8,000, $20,000, no to ci, którzy mają pieniądze, za wizję, że nikt ich nie będzie bił, nie będą wypychani, nie będą zamarzać ani się topić, też za taką obietnicę są w stanie zapłacić wiele. No, nasza pomoc jest bezpłatna, zawsze była bezpłatna, zawsze będzie bezpłatna. I gdybyśmy tylko mogły to robić bez takich sytuacji jak dzisiaj w Terespolu, to przynajmniej te najbardziej zagrożone osoby, po prostu kobiety w ciąży, rodziny z maleńkimi dziećmi, ludzie z połamanymi kręgosłupami, obydwoma nogami, ze strasznymi chorobami, ofiary tortur, ofiary gwałtów wielokrotnych, prześladowań, osoby LGBT miałyby szansę zostać potraktowane tak, jak europejski kraj powinien te osoby traktować, a nie chować się po Mińsku, uciekać przed nalotami, wracać z lasu pod Rosją i czekać na deportację. Tak wygląda ten sukces strategii migracyjnej ministra Duszczyka i polskiego rządu. Takiego tła... Jeśli mogę coś dodać jeszcze. Oczywiście, Zosiu, tylko powiem, że takiego tła, o którym opowiadacie, tego dramatu ludzi, którzy odbijają się od tej granicy, są wykorzystywani przez każdy reżim. No, u nas to tylko po prostu co? Pozamiatać, zawiesić prawo do azylu, pushbackować. Nas to już nie niech obchodzi. znikną, tak? Niech po prostu ich nie będzie. Tak, Gosiu. To może jeszcze powiem, kto by zniknął wtedy. Bo mówimy o tych ludziach, owszem, słusznie z perspektywy tej krzywdy, która im się dzieje i tych tortur, którym są poddawani, ale powiedzmy, kogo poddajemy tym torturom. Kiedy patrzę na przeciętny profil osoby, która do mnie pisze, to są, jeżeli ktoś już nie chce traktować tych ludzi po ludzku, tylko z czysto pragmatycznej perspektywy, nie pozwalamy składać wniosków azylowych prawnikom, dentystom, artystom, pielęgniarkom. Ostatnio miałam też kontakt z reporterką z Somalii. Więc to są osoby, które mogłyby naprawdę bardzo dużo też wnieść w nasze społeczeństwo. Nie jesteśmy krajem, w którym jest zbyt wiele dentystów lub zbyt wiele lekarzy czy pielęgniarek. Wiemy o tym doskonale, tak? Nasi lekarze i pielęgniarki powyjeżdżali. Tak? Natomiast to są ludzie, którzy naprawdę w większości przypadków jest to bardzo rzadkie, że jest w stanie uciec tak daleko ktoś, kto nie ma zupełnie nic. I to są naprawdę bardzo często elity intelektualne swoich krajów. Tak? Ale w Polsce brakuje też mechaników, pracowników ludzi. fizycznych, budowlańców, tak. Piekarzy. Brakuje. Rozmawiam z mechanikami, do których jadę ze swoim samochodem. Chcą kogoś zatrudnić, nie mają kogo. Tak, mamy też fryzjerów, oczywiście mamy cały przekrój zawodów, tak? Natomiast ci ludzie mogliby ogromnie dużo wnieść w nasze społeczeństwo.
I ten pomysł, że pozbywanie się imigrantów jest dla społeczeństwa dobre, jest absolutną bzdurą. Ja mieszkam na stałe w Wielkiej Brytanii, gdzie po Brexicie wyjechało 50 000 pracowników służby zdrowia. I efekt jest taki, że zaczyna być jak w Polsce. Czeka się w poczekalni na ostrym dyżurze godzinami i można umrzeć czekając, ponieważ nie ma kto się tymi osobami zająć. Ponieważ tylu imigrantów wyjechało, tak? Więc nawet gdyby patrzeć na to w sposób po prostu czysto pragmatyczny, strzelamy sobie tutaj w kolano, tak? Więc jest to kompletnie bez sensu. Dziewczyny, jeżeli to jest tak. 4. rok tego działania, 4. rok się też wypalacie, po co to robicie? Dlaczego nie wracacie do normalnego życia? Dlaczego nie chcecie zapomnieć? Jesteś, Zosiu, w Anglii, masz dostęp do dobrego rynku pracy. Studiowałaś z tego, co pamiętam też, tak? Całkiem niedawno. Tak, studiuję tutaj, robię mój 2. dyplom ze zdrowia i opieki społecznej. Myślę, że robimy to z uporu. Robimy to z uporu i ze złości. Ja osobiście mam olbrzymią złość na to, że to nie jest sposób, w jaki zostałam wychowana. Zostałam wychowana z jakimiś ideałami, że jeżeli ktoś jest w potrzebie, to trzeba tej osobie pomóc. I że bycie uchodźcą jest najbardziej wrażliwą sytuacją, w której można się znaleźć. I jestem wściekła, kiedy słyszę, kiedy nasi narodowcy odwołują się tutaj do powstańców warszawskich, przyklejają sobie znaczek powstania, kiedy idą bić uchodźców. Moja babcia była pielęgniarką w powstaniu i nie po to była tą pielęgniarką w powstaniu, żeby naziści w Polsce decydowali, co się będzie działo na naszej granicy. A w tej chwili niestety tak jest. Josiu? Ja to robię, bo mogę. Tak. Mam taki imperatyw, że jak ktoś coś umie i może, to powinien to zrobić. I niestety zapętliłyśmy się, znaczy w sensie tak, żeśmy wrosły w to i mamy już taką wiedzę i takie zrozumienie i mamy kontakty i doświadczenie, że naprawdę bardzo trudno jest to zostawić, tak? Bardzo trudno jest to zostawić, widząc, że mamy wpływ i że realnie możemy coś zrobić. Wczoraj zniknęło. I powiem Ci, że przy tym takim niesamowitej ilości próśb, to jest bardzo drenujące, tak? No bo jeżeli dostajesz setki próśb dziennie, błagań, strasznych zdjęć, strasznych historii i tekstów, że jesteś jedyną czyjąś nadzieją i niestety sobie nie możesz powiedzieć, że to jest tak do końca przeginka, tak? Niestety na ten moment dla wielu z tych osób prawdopodobnie jesteśmy jedyną nadzieją. I był taki czas, że ja się trochę dystansowałam, tak? Ja już trochę się z Zosią śmiejemy, że to jest taki stan białoruskiej urzędniczki, nie? W sensie dobra, umierasz, ale do roboty. I byłam w kompletnie zadaniowym trybie, po prostu zrobić tyle, ile się da, dla tych, których się da, ze skupieniem, po prostu dalej, lista rzeczy do zrobienia. A potem miałyśmy takie spotkanie, nie wiem, z miesiąc temu, czy trochę wcześniej, w Białej Podlaskiej, z dużą grupą tych naszych terespolskich osób. Tam było 30 osób, które przeszły przez Terespol. I powiem Ci, że wrażenie, jakie to na mnie zrobiło, chociaż przecież nie pierwszy raz na żywo widziałam ludzi, którzy przechodzili przez Terespol, ale rzecz w tym, że te pierwsze przejścia, przez pierwsze miesiące, to były takie osoby, które znałyśmy przez lata, tak? Myśmy o nich bardzo dużo wiedziały. To było oczywiście ogromne wzruszenie, że komuś po 2,5 roku po prostu tkwienia i ukrywania się w jakichś po prostu kątach i piwnicach i jakichś tam dziwnych miejscach i uciekania udaje się w końcu być w Polsce. Natomiast teraz przy tej właśnie jakby wyprowadziłyśmy z Białorusi wszystkie te osoby właściwie, które były tam przez lata, które znałyśmy przez lata. Więc teraz staramy się pomóc innym osobom, które też potrzebują dramatycznej pomocy, ale nie znamy ich tak długo. I wiesz, tych ludzi trzeba wybierać. To jest po prostu najbardziej gorzka rzecz, tak? Robimy to, bo trzeba ich wybierać szybko, bo trzeba pomagać szybko. Nie można siedzieć i po prostu zastanawiać się, czy osoba z jedną złamaną nogą ma być w tej grupie, czy osoba ze złamanym kręgosłupem, czy to, czy tamto, siamto, bo czas leci i w ogóle
organizowanie tego, w sensie jakby pilnowanie tej logistyki, ci ludzie też są przerażeni, oni nie wiedzą, co zrobić, oni nie wiedzą, że mają iść do imigracji, nie chcą tego zrobić, nie wiedzą, gdzie mają pojechać. Po prostu jest tak błądzenie po prostu dzieci we mgle, ludzi przerażonych tym, że nagle mają po prostu mieć styczność z tymi urzędnikami, z tymi i w ogóle z przestrzenią publiczną i coś robić. Wisienko, proszę cię wyjść. I oni nagle i właśnie po prostu musimy tych ludzi wybierać. I w ogóle rola wybieracza, komu się należy a kto ma czekać, jest najobrzydliwszą rzeczą, jaką w życiu robiłam w pewien sposób. Bo trzeba mówić, nie, ty teraz nie jedziesz, ty czekasz. Jedna dziewczyna próbowała popełnić samobójstwo, bo jej powiedziałam, że teraz nie jedzie i ma czekać. I rzecz w tym, że jak się ich na żywo zobaczy potem, to jest piorunujące, Piotrek. To jest po prostu piorunujące. To, co te dziewczyny, młodziutkie dziewczyny po strasznych po prostu historiach przemocy mają w oczach, ci wystraszeni mężczyźni, to jest dla mnie piorunujące. I ja zobaczyłam te wszystkie osoby i sobie właśnie przypomniałam, komu ja powiedziałam, że ma czekać, kto czekał ile miesięcy, kto wysłuchał mojej, nie będę przeklinać na wizji, ale po prostu wyjątkowo mądrej, wtedy myślałyśmy, że to ma sens. Rady, nie pomożemy ci teraz, idź proś o ochronę międzynarodową, o azyl na Białorusi. I kto potem po prostu wylądował w Rosji i był tam zgwałcony. I że to jest konsekwencja mojej po prostu światłej rady. To nie jest łatwe po prostu, to nie jest łatwe. I ogrom tego, właśnie tych próśb, tych błagań, tego czekania, tego przekonywania, tego mówienia, ale ja jestem w najgorszej sytuacji, proszę cię, jestem tylko jedną osobą, proszę, dodaj mnie do jakiejś grupy. Ja już nie mogę wytrzymać, nie mam leków, nie mam tego, wiesz, stajesz w centrum tego i właściwie kim ty jesteś? Kim ty jesteś, żeby decydować w ogóle o takich rzeczach? Natomiast wiesz, dlaczego ja to robię? nadzieją. Dlatego, że ktoś jednak przechodzi. Że dla tych osób, dla tych po prostu tu 5, tu 3, tu 1, to jest zmiana całego życia. I dopiero jak się te osoby zobaczy, to można to sobie w ogóle wyobrazić, że miało się jednak jakiś wpływ. Ja nie chcę o tym myśleć, bo w ogóle mnie nie interesuje, wiesz, nie wiem, nie potrafię znieść wdzięczności, nie myślę, nie, jakby cała ta wizja po prostu białego zbawcy i aktywiści, anioły po prostu w brokatowym blasku, to jest jakaś kompletna bzdura, ale robię to, bo jednak daje to jakiś efekt dla kogoś. To jest niesamowite, no ale też patrząc na to, co się dzieje w Ameryce, na zachwyt polskiej prawicy wyborem prezydenta Trumpa w Stanach Zjednoczonych, to co zrobił Elon Musk, tak, hajlowanie, ja to tak odbieram jak hajlowanie, świadome hajlowanie na inauguracji prezydentury Trumpa i to ściganie się w Polsce polityków z każdej opcji na to, kto będzie bardziej brunatny, nie daje żadnej nadziei. Ja wiem, dziewczyny, że mieliśmy dzisiaj krótko rozmawiać, ale jeżeli pozwolicie, ja wypuściłbym w tym momencie fragment rozmowy z Agatą Kluczewską, ten fragment, gdzie pojawia się tam też wypowiedź Macieja Duszczyka. Macieja Duszczyka i to z nim zostanie na zawsze. Z człowiekiem, który miał mieć serce do migrantów, do uchodźców, a odbiera im prawa i dzieli ludzi na Polaków, którym inne prawa powinny przysługiwać niż migrantom. Była sytuacja z Habon, jedna z tych dziewczyn przeszła, spadła z płotu, miała wniosek złożony w Dubiczach, tak? Wylądowała w szpitalu i w piżamie, po prostu z tym paskiem szpitalnym została w kapciach, w klapkach wyrzucona na Białoruś, tak? Takie zdjęcie było dziewczyny w szpitalnej piżamie. Tak, dokładnie, w piżamie, w polarnej misie takiej po prostu, tak? I tak została po prostu wyrzucona. Prawa do azylu nie ma, nie możesz wjechać. Wracasz do państwa, z którego przyjechałeś. Mówimy tylko i wyłącznie o ograniczaniu czasowym, terytorialnym i proporcjonalnym
prawa migrantów, nie ograniczając w tym czasie praw Polaków, mieszkańców Polski. A my mówimy o zawieszeniu praw migrantów tylko i wyłącznie. Co zasadniczo i tak się dzieje. Dlatego, że jeżeli nie uczestniczy w tym ratownik, aktywista i tak dalej, no to przecież dokładnie tak się dzieje. Faszyzm już tu jest. Jest gdzieś za oceanem, postępujący jest tutaj i czekam jeszcze na Gosię. Tak, jest Gosia, bo chciałam wam, dziewczyny, w kontekście tego, co mówiłyście o tym, dlaczego to robicie. W kontekście też tego, co przed momentem usłyszeliśmy z ust Macieja Duszczyka, co to zwiastuje. Anna Mierzyńska, dziennikarka, ekspertka, zamieściła dzisiaj taki post i chciałbym pokrótce go przytoczyć. Anna pisze tak: to ten moment, kiedy trzeba poznać listę 17 sposobów na utrzymanie demokracji przy życiu i zachowanie nadziei, sporządzona przez amerykańskiego profesora nauk kognitywnych George'a Lacoffa, przygotowana dla Amerykanów, którzy z przerażeniem patrzą na Trumpa, jest wystarczająco uniwersalna, by korzystać z niej na całym świecie, także w Polsce. I to jest ta lista, jeżeli mogę ją tutaj przytoczyć, bo dla nas jest ważna. Punkt pierwszy. Bądź odważny. Unikaj bezradnych, beznadziejnych rozmów. Odwaga, wiara i optymizm są niezbędne. Faszyzm żywi się cynizmem i pesymizmem. Zagłodź go. Punkt drugi. Kultywuj empatię. Empatia jest potężnym antidotum na faszyzm i nienawiść. Demokracja zależy od empatii. Nie można mieć demokracji bez niej. Trzeci punkt. Pozostań skupiony. Utrzymuj stalową koncentrację na tym, co ważne. Na twoim zdrowiu, twojej rodzinie i przetrwaniu naszego kraju. Punkt czwarty. Bądź proaktywny. Angażuj się. Punkt piąty. Wspieraj autentyczne relacje. Walcz, budując silne relacje z sąsiadami, przyjaciółmi i współpracownikami. Punkt szósty. Unikaj zgnilizny mózgu i kłamstw. Poszukaj legalnych źródeł informacji opartych na prawdzie i rzeczywistości. Subskrybuj zaufane media, aby dziennikarstwo przetrwało, bądź będziemy go potrzebować bardziej niż kiedykolwiek. Punkt siódmy. Jeśli to możliwe, dziel się pozytywnymi wiadomościami. Punkt ósmy. Żądaj odpowiedzialności. Władcy autorytarni czerpią korzyści z bezkarności. Ważne jest, aby pociągać liderów, korporacje i instytucje do odpowiedzialności. Punkt dziewiąty. Angażuj młodych ludzi. Punkt dziesiąty. Nie pomagaj Trumpowi i jemu podobnym. Punkt 11. I tutaj już do Amerykanów: nie kłóć się ze zwolennikami Trumpa, ponieważ nic to nie da. Punkt 12. Pamiętaj, to jest reżim. Punkt 13. Ucz się z historii. Przeanalizuj przeszłe ruchy na rzecz demokracji i sprawiedliwości, aby zrozumieć, co działa, a co nie. Historia jest pełna lekcji i inspiracji, które mogą nas poprowadzić. Ja tak traktuję, dziewczyny, z wami dzisiejszą rozmowę i ci, którzy będą ją oglądali, też zwłaszcza słuchając tego na koniec waszego podsumowania, po co to robicie, po co pomagacie w beznadziejnej sytuacji. Robicie to, czego inni nie robią, bo się boją posądzenia o szpiegostwo, o przemyt. I dokładnie jak gdyby to, co robicie, zgadza się też z tym, jak przetrwać w czasie, kiedy faszyzm wchodzi do głów jak masło i staje się orężem w polityce nie tylko migracyjnej. Chciałbyście jeszcze coś dodać na zakończenie, czy już odpoczynek i sprawdzanie komunikatorów? Czy ktoś znowu nie odezwał się z prośbą o pomoc? To znaczy odzywał się ktoś, tak jak powiedziałam, przez co 30 sekund średnio, więc ja będę musiała W trakcie tej rozmowy? Tak, w trakcie tej rozmowy. Będę musiała pójść, ponieważ zeszłej nocy siedziałam do 4 rano mojego czasu, odpowiadając na wiadomości, do 5 i potem wiadomości się już zaczęły. Spałam dzisiaj 3 godziny, więc nie pamiętam, kiedy ostatnio nie poszłam spać o 6 rano. Więc to naprawdę wygląda, to tak wygląda teraz non-stop. Tak. Udział Zosi w tym programie do końca był pod znakiem zapytania właśnie ze względu na zmęczenie Zosi. Przepraszam, że was, dziewczyny, przytrzymałem tutaj przy mikrofonach, przy kamerach. Wybaczcie i dziękuję w ogóle. Nie, wiesz co, Piotrek, dzięki, bo wiesz, dla nas to jest takie ważne. Ale nawet przecież w Polsce, nawet w tym świecie aktywistycznym nie widać tej Białorusi wyraźnie.
I teraz można byłoby sobie, nie ma ludzi w lesie aż w takiej liczbie. Można byłoby sobie pomyśleć, że tego w ogóle nie ma już, że to się już jakoś jednak w końcu skończyło. Ale ci ludzie tam są i oni są po prostu w sytuacji najczęściej bez wyjścia. I moglibyśmy jako kraj, jako ludzie zachowywać się inaczej. Na przykład jeszcze pytałeś, jakie wsparcie. Nie wiem, jestem zdruzgotana tym Terespolem dzisiejszym. I zastanawiam się, czy to jest właśnie wiadomość do nas, już sobie idźcie, jakby nie chcemy was w tym Terespolu, już wystarczy. I nie będziemy wpuszczać już tych ludzi, czy co. I chciałabym, żeby ktoś na to zareagował inny niż po prostu nasze 5 osób wokół nas. To może powiedzmy chciałabym, żeby Basi, była na to reakcja. o Karinie, 3 razy o z Kamilu. rzędu wypchnęliśmy ofiarę tortur. Nie gódźmy się na to. Jeżeli ktoś może wesprzeć dziewczynę w jakikolwiek sposób, czy poprzez przejęcie też tej roli, czy wsparcie w nawoływaniu do przestrzegania praw człowieka, do tego, by ludzie nie byli wyrzucani, jeżeli nie do białoruskiego, to do rosyjskiego lasu, żeby się nie musieli też ukrywać, żeby otrzymali pomoc, którą gwarantuje konwencja genewska, powszechne prawa człowieka. To każdy ma prawo ratować swoje życie w jakikolwiek sposób, nawet przekraczając nielegalnie granice. Obyśmy my do tego nie byli zmuszeni. No teraz padł blady strach na Polaków, którzy po tych dekretach podpisanych przez Donalda Trumpa, być może po wielu, wielu latach pobytu w Stanach Zjednoczonych, pobytu, który do tej pory nie został uregulowany, będą musieli wrócić do kraju. Polacy tam się już boją, ale to jest historia na oddzielny temat. Dziewczyny, bardzo wam bardzo dziękuję. Do widzów jeszcze i słuchaczy mam 2 prośby. Jeżeli możecie, nawet gdzieś czy na stronie Hope and Humanity, czy na kanałach Gosi czy Zosi, czy pod tym filmem, wyrazić słowa wsparcia dla dziewczyn. Być może to przynajmniej podbuduje jakoś. Ja wiem, że to nie aniołowie, że ten nie brokat, ale dobre słowo takie, że dziewczyny jesteście potrzebne, jesteście tutaj, robicie niesamowitą robotę. Też tutaj Piotr Borowiecki, już widzę, że też pisze o tym, że trzeba was wspierać. Paulina Klimczak pisze, kochane dziewczyny, będą takie słowa wsparcia. Dziękuję ślicznie, dziękuję dziewczyny wam, dziękuję widzom, słuchaczom, wam życzę spokojnej nocy i jeszcze na koniec podziękowania też dla patronów kanału Czaban Robi Raban. Wspierajcie Hope and Humanity, bo bez waszego wsparcia dziewczynom jest niezwykle trudno udzielać tej pomocy po stronie białoruskiej. Jeżeli możecie, pamiętajcie też o kanale Czaban Robi Raban, który robi tego typu programy, przygotowuje, montuje, jeżdżę z kamerą w różne miejsca i też mimo, że chciałbym zająć się czymś innym, no to z podobnych przyczyn, które kierują też dziewczynami, tkwię przy tym temacie po to, żeby wam o tym opowiadać. Ten program został zrealizowany dzięki wsparciu moich patronów, dzięki też tym osobom, które wchodzą od czasu do czasu na moją stronę na portalu Buy Coffee lub subpi.pl. Dziękuję wszystkim, którzy jesteście ze mną. Też jeszcze tutaj żegnając się chciałbym przypomnieć, kto ostatnio dołączył do grona patronów i w tym momencie szybko to zrobię, a później usłyszycie listę tych wszystkich, którzy mnie wspierają. Anna Masłowiec, Miłosz Krawiecki, Iza Tarasewicz, Paweł Trzciński, Piotr Matecki i te jeszcze szersze grono patronów zostanie wymienione na końcu dzisiejszej audycji. Wszystkim wam serdecznie dziękuję, że jesteście. Dziękuję Gosi i Zosi z Hope and Humanity Poland za to, co robią na Białorusi i za to, że poświęciły dzisiaj czas na spotkanie ze mną, a także z wami. Spokojnej nocy. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban Robi Raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban Robi Raban tworzy Fundacja Technologii dla Ludzi.
Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej, Fundacji Wolno Nam i Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, laureat nagrody Fundacji dla Migrantów Dobry Start. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sam Marrai. Do grona moich patronów należą Iza Tarasewicz, Paweł Trzciński, Piotr Matecki, Krzysztof Pajak, Dariusz Szary, Katarzyna Skakki, Stanisław Choeft, Michał Grech, Anna Kulikowska, Adam Szajna, Lesław Kostulski, Krzysztof Nowakowski, Michał Kulka-Kowalczyk, Iga Pękalak, Jerzy Iwaniuk, Irmina Jakoniuk, Urszula Kołodziejczak, Joanna Kompa, Maciej Reputakowski-Madej, Aśka Plata, Kacper Gontar, Anna Machcewicz, Małgorzata Maj, Leleks 200, Małgorzata Grzankowska, Barbara Majewska, Sebastian Iwaniec, Grzegorz Paprzycki, Adam Karpiuk, Zofia Malcher, Zbigniew Sadowski, Witold Ściślak, Jan Kaliszewski, Jarosław Magielski, Katarzyna Woch, Ewa Jeronim, Małgorzata Pietrowska, Wawrzyniec Mąkinia, Anna Guzek, Olga Hajda, Darek Mickiewicz, Ruslan Abdulla, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Adam, Anna Domanowska, Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Julita Białobłocka, Robert Gola, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Karolina Kuzema, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Patrice Senekal, Paweł Pacyński, Arwo Pole, Jerzy Machnikowski, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłuszewska, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Adam Myk, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Anna Dormajer, Beata Sójka, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Krzysztof Dziedzic, Maciej Śliwa, Marzena Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Marcin Pankał, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Darek Łankowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Ewa Łabus, Wioletta Chrost, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Dorota Lubiewska, Dawid Weisbrod, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szephert, Marlena Fatyga, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Agnieszka Wolska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Magdalena Babral, Karolina Górecka, Tomasz Białecki, Basia Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński,
Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Marek i Magda z Torunia, Katarzyna Mielec, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Anita Głowińska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Tomasz Barczak, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. W ostatnim czasie na portalach Buy Coffee i Subpi.pl wsparli mnie Agnieszka, Magdalena Porębska, Hanna Rzadkosz-Florkowska, Olga Karolczyk, Ewa, Leszek Górka, Dariusz Szary, Sebastian Cieśla, Irmina Szkarłat, Agnieszka, Danuta Rakowska, Aurelia Kotkiewicz, Renata Zbierańska, Grażyna Brzozowska, Jolanta Zasadzka, Roman, Piotr, Paweł Stasiak, Elżbieta, Dorka Baj, Stanisław Konieczny, Lesław Kostulski, Anita Głowińska, Groszek, Tamara Kowalewska, Piotrek Jasiewicz, Marlena Fatyga, Małgorzata Sajkiewicz-Kręt i Jolanta Tomczak. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.